Cześć, dzień dobry. Jak można wywnioskować po tematyce tego kanału, raczej nie mam głowy do interesów i do zarabiania pieniędzy, ale dzisiaj opowiem Wam o aparacie, na którym można by powiedzieć, że zrobiłem niezły interes lub też hipotetycznie mógłbym taki zrobić. Minolta Freedom Escort to taki mały, sprytny kompakcik, który całkiem przypadkowo znalazłem na tutejszym eBayu za jakieś 30 funtów. Był określony jako nieprzetestowany. Stwierdziłem, że zaryzykuję i okazało się, że do aparatu wystarczyło włożyć baterię i film i działa doskonale. A takie sprawdzone, działające i w dobrym stanie te aparaty okazało się, że chodzą po 3 do 5 razy tyle nawet. Więc hipotetycznie mógłbym go sprzedać z całkiem niezłym zyskiem, ale wolę po prostu na nim robić zdjęcia. Wprawdzie mam już jeden kompakt, o którym opowiadałem w innym filmie, czyli taką no-name'ową małpkę, w której nie ma się wpływu na żadne parametry aparatu, tylko wciska się jeden guzik i ona robi zdjęcia tak, jak jej się podoba. I to jest bardzo dobry aparat do robienia takich codziennych zdjęć, przy których nie trzeba silić się na artyzm i one po prostu mają być dobre technicznie, ale potrzebowałem czegoś bardziej zaawansowanego, a konkretnie potrzebowałem jednej konkretnej funkcji, czyli możliwości wyłączenia flasha, kiedy ja tego chcę, bo bywały takie sytuacje właśnie z tą małpką, że wiedziałem, że film o czułości 400 albo 800, który mam włożony w aparacie, pozwoliłby mi na zrobienie zdjęcia bez flasha, a ten aparat, żeby uzyskać maksymalną głębię ostrości, błyska flashem. Mam wrażenie, jak tylko się zejdzie na słonecznionej plaży, to już wszędzie indziej błyska flashem. I tego mi brakowało, dlatego przeglądałem sobie oferty aparatów kompaktowych i sprawdzałem w każdym z nich w specyfikacji, czy ma możliwość właśnie wyłączyć lampę błyskową. I ten aparat, natrafiłem na niego i po pierwsze zainteresował mnie swoim wyglądem, bo wygląda odrobinkę lepiej niż te takie właśnie inne małpki, a po drugie właśnie miał tą funkcję, której szukałem. Dodatkowo, kiedy czytałem o tym aparacie w internecie, dowiedziałem się, że jest to niemalże klon Leica Mini 2. I to jest prawdopodobnie najbliżej, jak będę kiedykolwiek jakiejkolwiek Leici. Minolta Freedom Escort produkowana była od 1991 roku i znana była pod różnymi nazwami, na przykład jako Minolta Pico albo Minolta Riva AF Mini, a także była znana pod wielce chwytliwą nazwą Panasonic C625 AF Super Mini. Jakie funkcje ma ten mały aparacik? To jest zasilany baterią kompakt. Potrzebuje baterii CR123A. To jest bateria, którą do tej pory można dostać w supermarketach elektronicznych, także nie ma problemu, żeby kupić tą baterię. Aparat ma autofokus, odczytuje kody DX i ma obiektyw 35 mm lub też dokładnie w internecie pisze, że 34 mm o przesłonie 3,5, a więc obiektyw wydaje mi się bardzo podobny do tego, co mam tutaj w tym aparacie. Nie, tu w ogóle nie ma żadnej informacji, jaki jest obiektyw, ale podejrzewam, że to jest coś takiego standardowego właśnie typu 35 mm, 3,5. Co ciekawe, obiektyw jest schowany i dopiero kiedy włączymy aparat, to ten obiektyw się wysuwa, ale on nie ma żadnej funkcji zoom, po prostu jest schowany i żeby robić zdjęcia, to on musi się włączyć i wysunąć. Ma flash. Flash włącza się domyślnie na auto z redukcją czerwonych oczu. Można się przeklikać, jest bodajże 5 trybów. Mamy auto z redukcją czerwonych oczu jako domyślny, możemy auto bez redukcji czerwonych oczu, możemy wymuszona lampa błyskowa z redukcją czerwonych oczu, wymuszona lampa błyskowa i zakaz całkiem wyłączona lampa błyskowa, czyli dokładnie to, czego mi trzeba było w tym aparacie. To jest jako 5, więc za każdym razem muszę się przeklikać przez wszystkie funkcje, ponieważ
Po uruchomieniu aparatu on zawsze włącza się w auto z redukcją czerwonych oczu. Jeżeli raz już się wyłączy ten flash, to do momentu wyłączenia aparatu ta funkcja zostaje tak, jak się ustawiło. Natomiast kiedy wyłączę i włączę, to znowu mamy auto z redukcją czerwonych oczu. Możemy sobie ustawić samowyzwalacz o długości 10 sekund, także jest to bardzo fajny aparat wycieczkowy, bo można i w różnych zabytkach wyłączyć flash i można sobie ustawić go na małym statywiku, żeby sobie zrobić fotkę na tle jakiegoś właśnie zabytku. Tu ma oczywiście duży przycisk spustu migawki. To jest aparat z autofokusem, nie jest to fixed focus, tylko faktycznie można złapać ostrość na konkretny obiekt. Tutaj można przewinąć film przed jego skończeniem. Poza tym to jest aparat, który automatycznie nawija film i zwija go z powrotem, kiedy wyczuje, że ten film się już skończył. Automatyczne nawijanie filmu oczywiście jest bardzo wygodne, ale uważajcie, jeżeli używacie jakichś przepakowywanych, przebrandowywanych filmów albo takich o nieznanym pochodzeniu. Ja pamiętam, że w tym aparacie miałem jeden film i w pewnym momencie aparat wyglądał, jakby się zepsuł, a po prostu się okazało, że film już był skończony, bodajże po tam 24 klatkach, natomiast aparat nie wyczuł tego i po prostu aparat chciał dalej robić zdjęcia, a się okazało, że trzeba po prostu zwinąć ręcznie film i go wyciągnąć, bo już nie było tam wolnych klatek, natomiast aparat tego nie załapał. Jak każdy inny aparat, Minolta Freedom Escort też ma gniazdo statywu. Gniazdo jest po pierwsze na boku i jest plastikowe. Troszkę się zawsze boję, że uszkodzę aparat, kiedy wkręcam tutaj gwint. Natomiast jeszcze się to nie zdarzyło, także chyba nie jest tak źle. Co jest fajne w takich kompaktach i w tym też, że dzięki temu automatycznemu przewijaniu filmu nie trzeba się martwić, tak jak w Zenitach, Praktikach czy tym Porście, który ja mam, czy dobrze się nawinęło film, bo aparat sam go nawinie. A jeżeli mu się nie uda, to nam powie o tym komunikatem, że nastąpił error. Dlaczego lubię Minoltę Freedom Escort? Po pierwsze, wydaje mi się, że całkiem nieźle wygląda. Porównajcie sobie te dwa aparaty. Wydaje mi się, że jednak ta Minolta troszkę lepiej wygląda niż ten, troszkę może już poobijany no-name'owy kompakcik. Oczywiście, tak jak już mówiłem, funkcja, która jest dla mnie najważniejsza, to jest możliwość wyłączenia flasha. Dla mnie to jest aparat na wycieczki, na imprezy. Oczywiście wszystko dość umiarkowanie dzikie, ponieważ jednak jest z tych trochę droższych. Na te bardziej dzikie jest wciąż ten, bo jego nie obawiam się zniszczyć. Oprócz tego wysuwanego obiektywu, o który trochę się obawiam, że mogę zahaczyć albo włączyć go, kiedy będzie przyblokowany i się mi zepsuje, jest też parę rzeczy, które nie do końca lubię w tym aparaciku. A konkretnie oprócz obiektywu to są dwie jeszcze rzeczy. Pierwsza to to, że troszkę mu jednak zajmuje, zanim się włączy, i na dodatek robi to z dość nieprzyjemnym dźwiękiem. W związku z tym, jeżeli aparat nie jest gotowy, to ten taki dźwięk jak VHS-a wciągającego taśmę to jednak jest coś, co przyciąga uwagę, więc ciężko włączyć ten aparat i nie być dostrzeżonym albo ciężko nie przerwać jakiejś sytuacji, która dzieje się przed nami właśnie przez to, że ewidentnie aparat zostaje włączony. Druga sprawa to bardzo podstawowy wizjerek, bardzo niewielki. On ma oczywiście linię paralaksy, ma tam jakieś światełko, które pokazuje, czy czas naświetlania nie będzie za długi na zrobienie zdjęcia z ręki. Natomiast ten wizjerek jest bardzo mały, nawet w porównaniu do tej no-name'owej małpki, to on jest naprawdę niewielki. No i oczywiście, jak to w kompaktach, ciężko do końca stwierdzić, gdzie dokładnie będzie krawędź kadru. No ale te aparaty nie są od tego, żeby robić na nich precyzyjne zdjęcia. I to, że ta mała Minolta jest takim niespodziewanym i jednocześnie dość cennym znaleziskiem, jest też jej przekleństwem, ponieważ trochę obchodzę się z nią jak z jajkiem, zamiast po prostu się nią nie przejmować i robić zdjęcia. Dlatego, mimo tego, że mam teraz dwa kompakty,
to ta małpka zostaje. Właśnie na sytuację, kiedy chcę już naprawdę zupełnie nie martwić się o sprzęt. Dajcie znać, czy wy macie jakieś swoje fotograficzne znaleziska, z których jesteście dumni, czy coś udało wam się znaleźć po okazyjnej cenie. Myślę, że mimo tego, że ceny aparatów analogowych niestety chyba cały czas rosną i coraz więcej ludzi ma świadomość, jaką wartość mają ich gdzieś tam leżące w szafie zakurzone aparaty, to myślę, że gdzieniegdzie dalej można znaleźć fajne okazje. Dajcie znać, czy udało wam się coś takiego znaleźć kiedyś, a ja się na dzisiaj już żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Ale chociażby w porównaniu do tej małpki, która ma naprawdę spory wizjer, to ta Minolta Freedom Escort, zresztą może uda mi się ustawić do porównania.